Tak wygląda wjazd do Aden, największego miasta na południu Jemenu. Długie kilometry zbombardowanych budynków, które powoli znikają pod piaskami pustyni i do których już nikt nigdy nie wróci. Takich zniszczonych domów, które zamieniają się w widma, są w kraju setki tysięcy. Ludzie, którym udało się z nich uciec, stali się uchodźcami we własnym kraju. Miasto zostało okrążone przez wojska z każdej strony, spadały rakiety. Mój dom i dom mojego ojca zostały zniszczone. Nam udało się uciec, chociaż nie zdążyliśmy nic ze sobą zabrać, ale moja siostra zginęła na miejscu. Eksplozja urwała jej głowę. Tu, w małej miejscowości Ad-Dali w południowym Jemenie, widać szczególnie wyraźnie, jak wojna odciska piętno na całym kraju. W miejscowym szpitalu, który kiedyś był zwykłym szpitalem powiatowym, a teraz stał się frontowym, lekarze pracują bez wytchnienia, często przez 24 godziny na dobę, bez przerwy na sen. Mamy teraz wojnę, więc gdy trafia do nas w tym samym czasie kilkudziesięciu pacjentów, potrzebujemy więcej lekarzy, więcej pielęgniarek, więcej chirurgów pracujących w tym samym czasie. Przez te braki straciliśmy wielu pacjentów. Szacuje się, że wojna w Jemenie pochłonęła już ponad 100 tysięcy ofiar, a setki tysięcy ludzi zostało okaleczonych. Ten szpital przyjmuje głównie rannych żołnierzy, ale bardzo wielu pacjentów to cywile, którzy znaleźli się na linii ognia. Jednym z nich jest Miriam Salah Ahmed, przez której rodzinną miejscowość przebiegała linia frontu. Rakieta uderzyła w nasz dom, więc zaczęliśmy uciekać samochodem, ale po 15 minutach dostaliśmy się pod ostrzał snajpera. W barku pacjentki utkwiły 2 kule. Lekarze uratowali jej życie, ale ramię prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności. Konieczny jest szereg kolejnych operacji, na które kobieta nie ma szans. Brakuje chirurgów, bo lekarze operują tylko pacjentów w bezpośrednim zagrożeniu życia. W tym samym szpitalu, do którego codziennie przywożeni są poranieni na wojnie ludzie, znajduje się oddział leczenia niedożywienia wśród dzieci. Szpital przez 5 pierwszych miesięcy roku przyjął ponad 500 dzieci na skraju głodu, jednak wielu z nich nie udało się uratować, bo zostały przywiezione w zbyt ciężkim stanie i ze zbyt dużymi komplikacjami. 2-letni Mustafa trafił do szpitala w stanie ciężkim. Wcześniej dziecko przez kilka dni cierpiało na biegunkę, której rodzice nie mogli opanować. Dopiero w szpitalu okazało się, że chłopiec od dłuższego czasu był bardzo mocno niedożywiony. W dni, kiedy mój mąż ma pracę, wtedy są pieniądze i możemy kupić jedzenie, ale i tak jemy tylko wtedy chleb z herbatą. Kiedy nie ma pieniędzy, nie ma po prostu co jeść. W tej chwili ponad 7 milionów Jemeńczyków jest tak niedożywionych, że wymaga specjalistycznego leczenia. W kraju ogarniętym wojną drastycznie zmniejszył się import towarów, a ceny żywności poszybowały. Zniszczone zostały także drogi dojazdowe, odcinając wielu Jemeńczyków od reszty świata. Zdarza się, że ludzie nie mają nic do jedzenia i wtedy jedzą to, co normalnie jest niejadalne, na przykład liście drzew. Sytuacja jest tak dramatyczna, że w ostrej fazie niedożywienia są aż 2 miliony dzieci poniżej 5 roku życia. To także wielkie zagrożenie dla rozwoju kraju. Duża część całego pokolenia małych Jemeńczyków nigdy nie osiągnie pełni swojego potencjału. To, co jedzą dzieci, nie ma wystarczającej ilości witamin i minerałów, więc powoduje to często niedorozwój umysłowy albo problemy z sercem. Wielka skala niedożywienia w Jemenie dotyka także tych, którzy uciekli przed wojną w bezpieczniejsze rejony kraju. Co 9. Jemeńczyk musiał porzucić swój dom. Dziś uchodźcy mieszkają najczęściej w prowizorycznych obozowiskach, często zbudowanych z materiałów, które były dostępne w okolicy. Tak jak tu, na terenie opuszczonej fabryki, gdzie schronienie znalazło prawie 500 osób zmuszonych do ucieczki przed wojną. Ludzie z resztek blachy, drutu i tektur stworzyli sobie namiastki domów. W obozowisku są tylko 2 toalety i panują w nim skrajnie trudne warunki bytowe. W Hodejdzie miałam normalny dom, a teraz nie ma nawet dachu. Nie ma żadnej osłony przed palącym słońcem i deszczem. Wszędzie wlatują roje much. Nie lepiej jest tam, gdzie ludzie mieszkają w budynkach lub w namiotach, tak jak w tej opuszczonej szkole, w której osiedliło się 1000 osób pochodzących z terenów ogarniętych ciężkimi walkami zbrojnymi.
Teraz jest lato i jest bardzo gorąco, a my mamy tylko 2 latryny. Niedawno wybuchła tu epidemia cholery. Potrzebujemy też pracy. Większość ludzi mieszkających tutaj nie pracuje. Nikt ich nie chce zatrudnić i nie mamy za co żyć. Z kolei na terenach wiejskich uchodźcy mieszkają w szałasach zbudowanych ze schniętych liści i gałęzi. To właśnie w takich domostwach żyje się najtrudniej. Przez szpary do wnętrza bez problemu przenikają muchy, komary, węże i skorpiony, a także pustynny piasek. Przez ten wszechobecny kurz z pustyni dzieci ciągle kaszlą. Ja też już odczuwam ból w klatce piersiowej. Wojna w Jemenie nie toczy się na terenie całego kraju, ale wszędzie odciska swoje piętno. Widać to chociażby na ulicach miast, gdzie zalegają śmieci, bo wiele śmieciarek zostało zaadaptowanych na potrzeby bojowe. A w tej dzielnicy miasta Aden, w której w krótkim czasie osiedliły się tysiące uchodźców wojennych, rury kanalizacyjne nie są w stanie obsłużyć tak dużego zapotrzebowania mieszkańców. Ścieki dosłownie wypływają na ulice. Stwarza to wielkie zagrożenie epidemiologiczne. Szambo zalega z każdej strony domu, z prawej, z lewej. Czasami nawet nie mogę normalnie wyjść na ulicę, bo wszędzie są ścieki. Co chwilę ktoś z rodziny przez to choruje. Dzieci gorączkują, córka przechodziła malarię. Polska Akcja Humanitarna zaangażuje się w wymianę rur kanalizacyjnych, ponieważ jest to jedyne trwałe rozwiązanie problemu. Jednak w wielu miejscach brakuje toalet w ogóle, tak jak w tej szkole na prowincji, oddalonej o kilka godzin jazdy od najbliższego miasta. Do szkoły zapisanych jest 500 uczniów, jednak w placówce w ogóle nie ma sanitariatów i dzieci załatwiają swoje potrzeby w okolicy. Teren jest przez to skażony. W okolicy jest bardzo dużo bakterii przez fatalne warunki sanitarne. Były przypadki cholery, ale uczniowie najczęściej chorują na biegunki. Dlatego Polska Akcja Humanitarna wybuduje w szkole toalety, pompę wodną oraz stanowiska do mycia rąk. Wśród uczniów przeprowadzone zostaną też szkolenia z podstawowych zasad higieny. Dzięki temu poprawi się także frekwencja, bo wiele dziewczynek mieszkających dalej od szkoły z powodu braku sanitariatów w ogóle nie przychodziło na lekcje. Polska Akcja Humanitarna założyła w Jemenie stałą misję, ponieważ Jemeńczycy będą potrzebowali naszej pomocy przez wiele lat, także po zakończeniu wojny. Jednak do realizacji naszych działań konieczne jest wsparcie finansowe. Informacje o tym, jak można nam pomagać, znajdują się na stronie pach.org.pl.